Rowery elektryczne stają się coraz bardziej popularne i ciężko się dziwić, bo to naprawdę fajne rozwiązanie. Czym jednak są e-bajki? Zaraz to sprawdzimy. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły rower, ale kiedy przyjrzymy się bliżej, to zauważymy kilka szczegółów. Przede wszystkim sercem każdego e-bike'a jest oczywiście silnik elektryczny. W tym przypadku montowany w korbie, czyli centralnie, i takie jego umiejscowienie zapewnia dobry rozkład masy całego roweru. Są też rowery z silnikami zamontowanymi w piaście przedniego koła lub w piaście tylnego koła. Jeżeli ten silnik będzie z przodu, no to żeby lepiej to wszystko wyważyć, zazwyczaj baterię wtedy montujemy tutaj z tyłu, gdzieś w okolicach bagażnika. I jeżeli jeździmy po mieście, to właśnie opcja z silnikiem montowanym z przodu będzie dla nas bardzo dobra. Jeżeli zaś szukamy czegoś ekonomicznego na sam początek, no to rozejrzałbym się za silnikiem montowanym z tyłu. W większości przypadków wygląda to w ten sposób, że silnik działa tylko wtedy, kiedy kręcimy pedałami, tym samym wspomagając nas w trakcie jazdy. W naszym przypadku jest jednak tak, że silnik działa niezależnie od tego, czy pedałujemy, czy nie. Wystarczy, że naciskam manetkę i jadę. Pamiętajcie jednak, że takim rowerem nie można jeździć szybciej niż 25 km na godzinę. Chodzi o to, żeby nagle ktoś nie wszedł nam pod koła, więc zawsze trzeba dostosować prędkość do aktualnie panujących na drodze warunków. Drugim po silniku najważniejszym elementem w naszym rowerze jest oczywiście bateria, no bo bez zapasu energii przecież silnik nie mógłby się poruszać. W naszym rowerze zamontowana jest ona w miejscu, w którym zazwyczaj widujemy taki uchwyt na bidon i tu może pojawić się od razu takie pytanie, na ile taka bateria nam wystarczy. I to jest bardzo dobrze zadane pytanie, ale tutaj nie mogę dać takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo w grę wchodzi tu wiele zmiennych czynników, takich jak nasza waga, teren, po jakim jeździmy, czy prędkość, do jakiej chcemy się rozpędzać. Generalnie można przyjąć, że bateria o dużej pojemności pozwoli nam na przejechanie około 40 do nawet 90 km w cyklu mieszanym. Jeżeli podoba Wam się koncept roweru elektrycznego, ale macie już swój jednoślad i nie chcecie się go pozbywać, to mam dla Was dobrą wiadomość. Wcale nie musicie kupować nowego. Z powodzeniem praktycznie każdy rower można przerobić na e-bike'a. Wystarczy zaopatrzyć się w taki zestaw do konwersji. On nie jest ani przesadnie drogi, ani jego montaż wcale nie jest trudny. Jeżeli jednak nie czujemy się na siłach, możemy to zlecić do serwisu. Podsumowując, jazda takim rowerem to czysta przyjemność. Silnik elektryczny sprawia, że mniej się męczymy, możemy zajechać dalej i szybciej niż zrobilibyśmy to bez niego. Oczywiście jego moc możemy swobodnie regulować, więc jeżeli mamy ochotę poruszać się o własnych siłach, to wciąż mamy taką możliwość. Jeżeli zaś spotkamy się z bardziej stromym podjazdem, to po prostu zwiększamy moc silnika i bez problemu go pokonujemy. Chcielibyście tak przerobić swój rower? A może już to zrobiliście? Dajcie znać w komentarzach.